Kiedy pomyślę o sytuacji tej kobiety, którą pochwycili na cudzołóstwie, to wyobrażam sobie, co się dzieje w jej sercu. To znaczy, ona ma wrażenie, że właśnie skończył się cały jej świat i że za sekundę zostanie ukamieniowana, że nie ma dla niej żadnego ratunku, żadnej szansy i właściwie jedyne, co może zrobić, to się pogodzić z własną śmiercią. I to ze śmiercią we wstydzie, tak? W takim poczuciu, że została okryta całkowitą hańbą. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ta sytuacja paradoksalnie wprowadziła ją w bardzo szybką, błyskawiczną, brutalną, ale szkołę pokory, która, jak mówiliśmy wcześniej, jest potrzebna do tego, by w ogóle wyznać grzech, tak? Ta świadomość i pokora potrzebne do wyznania. No i wyobraź sobie jeszcze sytuację, w której nie pochwalamy tego grzechu, który uczyniła, tak? Ale jej sytuacja i konsekwencja tego grzechu była dramatyczna, bo ona, grzesząc z tym mężczyzną, jej grzech został obnażony, ujawniony, stał się publiczny. To jest chyba najbardziej dramatyczna sytuacja, jaka może się zdarzyć. No tak, intymny moment tych dwojga ludzi, grzeszny, ale bardzo intymny, tak? Bardzo prywatny i nagle zostają z tego odarci. Pół miasta zaczyna o tym mówić i tak dalej. Nie wiemy, jak się też to skończyło dla tego mężczyzny, bo nieraz słyszymy takie komentarze, że ten fragment Ewangelii jest bardzo szowinistyczny, bo ochrania mężczyznę, a kobieta jest ukamienowana. A kto powiedział, że go nie zabili na miejscu? Kobietę wzięli, żeby ją ukamienować po decyzji Jezusa, którego chcieli sprawdzić. Bardzo często jest tak, że pytamy Boga, jak mogłeś dopuścić do pewnej sytuacji w moim życiu? Ta sytuacja mnie tak krzyżuje, tak mnie rozwala, tak mnie kamieniuje, jest skazaniem na śmierć. Że Ty, Boże, praktycznie skazałeś mnie na śmierć i nie wiem, za co mnie to spotyka. Tymczasem w życiu tej kobiety, o której mówimy, okazuje się, że najtragiczniejszy moment jej życia, ukrzyżowanie, Golgota, śmierć, to jest moment największej łaski. Że gdyby ona tego momentu nie doświadczyła, gdyby Bóg nie pozwolił na to, żeby jej grzech się ujawnił, to ona prawdopodobnie zostałaby grzesznicą na resztę życia. Nigdy by nie miała szansy na nawrócenie. Ale przeszła bardzo trudną drogę, no bo wyobraź sobie taką sytuację, że stąd, od tego stolika, na końcu tej rzymskiej ulicy jest twój ostatni moment życia. Tam spadną na ciebie kamienie, tam dokończysz życie. I teraz jakby każdy krok chcesz szanować. Każdy krok zbliża cię do końca twojego życia. Celebrować jakby. To było przerażające. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego momentu, że ja idę na śmierć i każdy krok jest to, nie wiem, 200-500 metrów, ale z każdym krokiem jest bliżej końca że mojego oddechy życia. są policzone i bicia serca są policzone. I nie jesteś w stanie wyobrazić sobie nawet, że ta historia może się skończyć inaczej. A może być tak, że Jezus czy Pan Bóg po prostu wiedział, że ta kobieta nigdy się nie nawróci, jeżeli nie stanie na skraju przepaści. I dał jej taką wielką łaskę, że została pochwycona na cudzołóstwie, bo tylko to dało jej szansę na spotkanie z Jezusem. Że gdyby zastosował delikatniejsze środki, to najzwyczajniej w świecie ona by nigdy nie dotarła do tego punktu, w którym się znalazła w dzisiejszej Ewangelii. To dokładnie tak jak lekarz, który długo może ci dawać tabletki czy zastrzyki, ale pewnego dnia mówi, starczy tej terapii. Teraz będziemy otwierać skalpelem i wycinać wrzód, bo inaczej już się nie da. I dlatego być może takie najtragiczniejsze momenty życia, takie momenty najbardziej przerażające, kiedy grzech zostaje ujawniony, to być może jest moment największej łaski ze strony Pana Boga. Bardzo bym nie chciał, żeby moje grzechy były ujawnione. Nie chciałbym na przykład, żeby ludzie się dowiedzieli, jak, gdzie, kiedy czy z kim grzeszę, bo to po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo by mnie upokorzyło, prawda? Ale też wiem, że Pan Bóg ma swoją cierpliwość i to, co było do tej pory szeptane z uszu do uszu, może pewnego dnia być ujawnione na dachach i to też będzie dla mojego zbawienia. Czy może naprawdę przede wszystkim będzie dla mojego zbawienia, żebym w końcu się od moich grzechów odwrócił. Często ta konsekwencja grzechu może być przytłaczająca, może się wydawać, że jest końcem naszego życia, że dźwiganie tych konsekwencji jest dla nas jakimś ciężarem, który doprowadzi nas do śmierci,
Ale to, co mówisz, Pan Bóg często dopuszcza, aby te konsekwencje nas dotknęły, pokonały nawet, żebyśmy mogli skorzystać z Jego łaski. I o tym mówi w fantastyczny sposób papież Franciszek w swoim nauczaniu, kiedy w roku miłosierdzia poszerza nauczanie o odpustach i mówi, że odpusty ofiarowane za siebie szczególnie nie tylko uwalniają nas od kary w wyniku, którą zaciągamy w wyniku popełnionych grzechów, ale także odpusty uwalniają nas od duchowych konsekwencji grzechu, które dźwigamy. I choć te, nazwijmy je, konsekwencje naszych grzechów społeczne, rodzinne, tak, w wymiarze takim społecznym, rodzinnym, często są nie do odwrócenia, bo jeżeli, nie wiem, na przykład rozpada się małżeństwo, tak, to wszyscy odczuwają społeczno-rodzinne konsekwencje tych grzechów i ofiarowany odpust nie cofnie sytuacji, tak? Natomiast Franciszek mówi, odpusty uwalniają nas od duchowych konsekwencji grzechu, tak? Czyli wprowadzają nas na drogę do nowego życia tak naprawdę, do przezwyciężenia momentu, w którym się wydawało, że kamienie na nas spadną i to jest koniec. I do takiej intymności, jaką dane było przeżyć kobiecie cudzołożnej. Na koniec tego odcinka chciałbym jeszcze przypomnieć drugą z niewiast, tą kobietę, która miała świadomość swojego grzechu, nie godziła się z nim i przyszła do Jezusa po wybaczenie. Dlatego, że kiedy ja idę do konfesjonału, to dokładnie tak samo się czuję. Czuję się, jakby moje dotychczasowe życie się kończyło. Jakbym tracił, wypuszczał z rąk te lejce, które trzymam. Jakbym mówił sobie, to jest śmierć mojego dotychczasowego życia. I to czasami może być bardzo, bardzo trudne. Ale godzę się na to, żeby to, co było do tej pory, się skończyło, bo pragnę czegoś zupełnie nowego i innego, czegoś bez porównania piękniejszego. Znaczy, pragnę wreszcie dotknąć stóp Jezusa, ucałować się i powiedzieć: Panie, daj mi nowe życie.